O, wiste! Witam Was z jednego z najciekawszych miejsc na polskim wybrzeżu, Cypla Rewskiego. Jeśli Was interesuje, co jeden normalny czarnogórzec myśli o Bałtyku, to zapraszam do oglądania. Idemo! Urlop nad ciepłym morzem. Marzenie prawie każdego Polaka. A dla mnie to była codzienność przez prawie całe moje życie. Urodziłem się i wychowałem w Barze na Wybrzeżu Adriatyckim. A jeśli chcecie poznać moje miasto bliżej, nagrałem już o nim filmik, więc serdecznie zapraszam do obejrzenia. Niestety nie można żywić się tylko pięknymi widokami, więc przeprowadziłem się do Warszawy. Wiele rzeczy kojarzyło mi się z Polską, ale wakacje nad polskim morzem zdecydowanie nie były pierwszą rzeczą, która przychodziła mi na myśl. Przed moją przeprowadzką do Polski Pomorze było dla mnie czymś abstrakcyjnym. Wiedziałem, że jest Gdańsk, który kojarzył mi się z początkiem II wojny światowej i Solidarnością, oraz Sopot, o którym słyszałem oglądając na YouTubie występ Boney M na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki. Czy wiecie, że festiwal w Sopocie był komunistyczną odpowiedzią na Eurowizję? Jedyne miasto na czarnogórskim wybrzeżu, które przypomina polskie, to Ulcyń. Nie samo miasto, raczej najdłuższa plaża w Czarnogórze, z bardzo oryginalną nazwą – Wielka Plaża. Przyznam jednak, że tak fajnego, drobnego i jasnego piasku nie mamy. Do tej pory zwiedziłem wybrzeże od rosyjskiej granicy do Łeby. Kiedyś jeszcze planuję obejrzeć resztę. Ostatnie moje wakacje były w Karwi i okolicach. Spałem w holenderskim domku, który szczerze to bardziej przypominał przyczepę, a nie domek, ale za to plaża była rzut beretem. A oczywiście, po to się tu i przyjeżdża. Bardzo mi się podoba, jak wszystko jest zorganizowane. Dosłownie każde wejście na plażę jest oznaczone, a wiele z nich jest dostępne dla każdego. Nawet czasami trzeba czekać na przejściu kolejowym dla pieszych, aby dojść do plaży. Mój bałkański mózg tego nie pojmuje. To, co mi się podoba na polskim wybrzeżu, to wydmy zarośnięte lasem, prowadzące do niekończącej się piaszczystej plaży. Niesamowite. Po prostu jest tyle przestrzeni, a natura jest zachowana jak najbardziej. Dobra, może oprócz Władysławowa. Jeśli muszę wybrać, Półwysep Helski zrobił na mnie ogromne wrażenie i na pewno tam wrócę. Infrastruktura nadmorskich miejscowości jest bardzo ładna. Co prawda, te miasteczka nie zawsze są wyjątkowe, ale zawsze są zorganizowane i zadbane. Czystość polskiego wybrzeża jest zachwycająca, a my, czarnogórcy, mamy jeszcze wiele do nauczenia się. Widać, że w Polsce inwestuje się duże pieniądze, a turystów, nawet z zagranicy, jest coraz więcej. Gdyby było kilka stopni ciepłej, to byłaby to Floryda, albo nawet Kalifornia. Jednak wrócimy do rzeczywistości, bo będąc w Karwi, pogoda nie była najlepsza. I oczywiście, szczególnie przy takim wietrze, musiałem nauczyć się jednej z najważniejszych polskich plażowych rozrywek – paravanning. No drodzy Państwo, tak wygląda Bałtyk 28 lipca o godzinie 14. Jest zaledwie 18 stopni i do przed chwilą lał deszcz. Oczywiście dla jednego czarnogórca to jest abstrakcja. Ma to swoje uroki, ale kąpać się w tej pogodzie, no ocencie to sami. A few moments later. Ha! Znowu pada. Ale nic mi nie przeszkodzi, żebym skoczył do wody. Bo kurczę, no, jestem na wakacjach. Oto, drodzy moi,
teraz nie ma powrotu. Idę. Temperatura morza wynosiła około 20 stopni, a ponieważ na dworze było również 20 stopni, to naprawdę nie było tak źle. Dziwnie jest dla mnie, dla kogoś z Adriatyku, że w ogóle nie czuję oporu wody. Uczucie jest jak pływanie w jeziorze. Jak przypadkowo wleci woda do ust, to nie czuć w ogóle soli. Woda jest zielona z powodu dużej ilości roślinności i jest piasek, więc nie można spodziewać się takiego koloru jak nad Adriatykiem. To niesie ze sobą ciekawe zjawiska, jak i zwierzęta. Jak się kąpie w Adriatyku, trzeba uważać na jeżowce, meduzy i kamienie. Polecam kupić sobie buty do wody, bo chodzenie na bosaka może się źle skończyć. A nad Bałtykiem dowiedziałem się, co to są sinice i dlaczego woda nie powinna być za ciepła. Po prostu szok. Liczba aktywności, które człowiek może robić, jest ogromna. Od windsurfingu, kitesurfingu do różnych muzeów, lunaparków. I nie dziwię się, że tyle jest do zrobienia, bo co człowiek ma robić w taką pogodę? W Jastrzębiej Górze najwyraźniej mam iść do Muzeum Figur Wąskowych i zwiedzać stragany. Nie no, żartuję. Oczywiście jest tam piękna natura. Na Helu czekają pozostałości z II wojny światowej. Można spróbować woskowej grochówki i zwiedzać muzeum i bunkry. Wiem, myśleliście, że będę mówił też o Gdańsku czy Sopocie, ale myślę, że Trójmiasto zasługuje na swój własny filmik. Byłem przyjemnie zaskoczony, jak dużo sprzedaje się tu ryb. Próbowałem kilku gatunków, np. halibuta, turbota czy węgorza, przyrządzonych na różne sposoby. Wędzonych, grillowanych, smażonych i naprawdę każda, oprócz dorsza, mi się podobała. Jak typowy Polak musiałem też ponarzekać na paragon grozy, bo nie dopytałem dokładnie, ile waży ryba. Ale dobra, chyba było warto. W Polsce fascynacja rybą jest o wiele większa niż w Czarnogórze. Może dlatego, że w Bałtyku jest o wiele więcej ryb niż u nas. U nas jest popularna teoria spiskowa, że Włosi i Albańczycy wszystkie wyłowili. Ale spokojnie, zawsze można kupić i zjeść dobrą, chudą rybę z Adriatyku. Szczerze mówiąc, my, Czarnogórcy, nie lubimy zbytnio piasku. Kiedykolwiek byłem na wielkiej plaży w Ulcyniu, zawsze ktoś z moich kolegów lub koleżanek narzekał, że nie może z siebie usunąć piachu. Mnie to bardzo nie przeszkadza, co ewidentnie widać na tych filmikach, gdy byłem na widmach obok Łeby. Jeśli nie byliście, a mieszkacie w Polsce, no na co czekacie? Zobaczcie chociaż na chwilę, jak to jest być Ihsanem Al-Gaibem. Mało jest rzeczy, które mi się nie podobają na polskim wybrzeżu, oprócz kapryśnej pogody. Muszę jednak przyznać, że nie jestem fanem szant. Nie da się od nich uciec. W wielu nadmorskich restauracjach są puszczane, a raz gdy byłem w Krakowie, trafiłem nawet na zgromadzenie miłośników szant z całej Europy. Chyba nie tęsknię za niektórymi aspektami piractwa, jak dżuma, niewolnictwo i szkorbut. Nie jestem również wielkim fanem straganów, które mi się wydają wszechobecnymi. Kojarzą mi się z tym, jak kiedyś wyglądała promenada w barze, jak ogromna ilość głupot z Chin tam się sprzedawało. W Czarnogórze coraz rzadziej takie widoki można zobaczyć, oprócz w Budwie, ale o nie gadamy. Nieważne. Wróćmy do Pomorza. Podobnie jak w Czarnogórze, polskie wybrzeże również ma problemy z korkami. Niestety, do niektórych miejscowości jak Karwia trudno jest dotrzeć transportem publicznym, więc samochód wydaje się jedyną opcją. Jednak na Półwyspie Helskim podróż samochodem też nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ w okolicach Władysławowa zawsze spotkamy gigantyczne korki. Następnym razem będę w dokładnie tym pociągu z Warszawy Centralnej do Helu. I tak, moi drodzy,
Kończymy ten filmik na początku Polski, czyli na Cyplu Helskim. Czy Bałtyk jest lepszy od Adriatyku? No nie, ale polskie wybrzeże jest naprawdę warte odwiedzenia. Oczywiście wszystko zależy od pogody, która potrafi nie dopisać. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Pozdrawiam.